Witam serdecznie i zapraszam na domowe pączki z kremem budyniowym oraz na pączki z kremem ajerkoniakowym. Pączki są bardzo smaczne, puszyste i delikatne. Polecam wypróbować przepis. Najpierw przygotuję rozczyn. Do miski rozkruszam drożdże, dodaję troszkę cukru, dużą łyżkę mąki oraz około 50 ml letniego mleka. Mieszam, nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 15 minut, żeby rozczyn zaczął pracować. Następnie dodaję pozostałą mąkę, pozostały cukier, żółtka, cukier waniliowy, szczyptę soli, pozostałe mleko oraz spirytus i mieszam, żeby składniki wstępnie się połączyły. Ciasto możemy przygotować ręcznie tak jak ja lub robotem. Na koniec do ciasta dodaję roztopione i przestudzone masło i jeszcze przez chwilę mieszam. Gdy masło połączy się z ciastem, to ciasto wykładam na blat podsypany mąką i wyrabiam przez kilka minut, tak żeby ciasto stało się gładkie i elastyczne. Wyrobione ciasto wkładam do miski posmarowanej olejem, nakrywam folią spożywczą i odstawiam w ciepłe miejsce na około 45 minut do wyrośnięcia, tak żeby ciasto podwoiło swoją objętość. W tym czasie, gdy wyrasta ciasto, przygotuję krem. Najpierw pokażę, jak przygotować krem z ajerkoniakiem. Do 2 żółtek dodaję 2 łyżki cukru, budyń śmietankowy bez cukru, trochę mleka i mieszam, żeby nie było grudek. Następnie dodaję szklankę ajerkoniaku i mieszam. Pozostałe mleko wlewam do rondelka i zagotowuję. Do gotującego się mleka wlewam wymieszane składniki i cały czas mieszając gotuję jak budyń. Gotowy krem przekładam do miseczki, nakrywam szczelnie folią spożywczą, żeby nie powstała skórka i odstawiam do wystudzenia. Krem jest gotowy. Drugi krem do nadziewania pączków to krem budyniowy. Do 4 żółtek dodaję 4 łyżki cukru, 2 łyżeczki cukru waniliowego, 2 łyżki mąki pszennej i 2 łyżki mąki ziemniaczanej oraz pół szklanki mleka i mieszam, tak żeby nie było grudek. Następnie do rondelka wlewam szklankę mleka i zagotowuję. Do gotującego się mleka wlewam wymieszane składniki i cały czas mieszając gotuję jak budyń. Następnie ugotowany budyń przekładam do miseczki, dodaję 60 g masła, łyżkę spirytusu i dokładnie mieszam. Gotowy krem nakrywam szczelnie folią spożywczą, żeby nie powstała skórka i odstawiam do wystudzenia. Krem jest gotowy. Wyrośnięte ciasto wykładam na blat, formuję wałek i dzielę na 16 części.
Z każdego kawałka ciasta formuję kulkę, układam na papierze do pieczenia i delikatnie spłaszczam. Uformowane pączki nakrywam ściereczką i odstawiam na około 30 minut do wyrośnięcia. Następnie pączki smażę na oleju ze smalcem w proporcji 1:1, ale możemy je usmażyć na samym oleju lub na samym smalcu. Tłuszczu powinno być tyle, aby pączki swobodnie pływały i nie dotykały dna. Tłuszcz rozgrzewam do temperatury około 170 stopni. Jeżeli nie mamy termometru, to możemy sprawdzić, czy tłuszcz ma odpowiednią temperaturę kawałkiem ciasta. Jeżeli po wrzuceniu zaczyna się smażyć, to znaczy, że możemy wkładać pączki. Pączki wkładam górą do dołu, zmniejszam grzanie na najmniejsze i smażę z każdej strony po około 2 minuty. Najważniejszą kwestią podczas smażenia pączków jest temperatura tłuszczu. Jeżeli tłuszcz będzie za gorący, to pączki z wierzchu będą usmażone i brązowe, a w środku nadal może być surowe ciasto. Z drugiej strony, gdy będzie za niska temperatura, to pączki wchłoną więcej tłuszczu. Jeżeli zauważę, że pączki za szybko ciemnieją, to na chwilę wyłączam grzanie, a jeżeli smażą się za wolno, to zwiększam grzanie. Usmażony układam na ręczniku papierowym. Jeżeli nadziewam pączki kremem, to odstawiam na chwilę do przestudzenia, a jeżeli marmoladą lub dżemem, to od razu nadziewam po usmażeniu. Do rękawa cukierniczego z cienką końcówką nakładam krem i nadziewam pączki. Nadziane pączki możemy opruszyć cukrem pudrem lub polukrować. Ja przygotuję lukier z ajer koniakiem, ale może być zwykły. Do miseczki wlewam łyżkę wody, 5 łyżek ajer koniaku i dodaję stopniowo cukier puder, cały czas mieszając. Cukier puder dodaję, aż uzyskam dość gęsty lukier. W tak przygotowanym lukrze maczam pączka i odkładam, żeby lukier zastygł. Pączki są gotowe. Życzę udanego smażenia i smacznego.